Hej, hej. Przychodzę do Was z nowym, ekscytującym, dosłownie minutowym komunikatem. Jak możecie zauważyć po Waszej prawej stronie tej książki, jest to mój pierwszy patronat medialny, który dzięki uprzejmości pani Natalii z wydawnictwa Letra mogę dla Was, że tak powiem, mieć. No i pani Barbara Baraldi to bardzo interesująca autorka, którą już recenzowałem w przeszłości i udało mi się także z nią skontaktować dzięki dobrodziejstwom internetu. A Was chciałbym zaprosić już 23 sierpnia na wpisywanie swoich komentarzy, które będą losami, i następnie po 2 tygodniach będziecie mogli wylosować 2 kopie tej książki. Strasznie się cieszę z tego patronatu. Jest to dla mnie coś zupełnie nowego. Także zapraszam, a Wam już nie przerywam i lećcie oglądać filmik. Cześć. Cześć. Błyskawiczne ogłoszenia przed filmem, który zaraz się Wam wyświetli. Chciałem dać znać, jak wygląda u mnie obecnie sytuacja z, że tak powiem, konkursami. I po pierwsze, są konkursy na podstronie na żywo i tam możecie zobaczyć, czy jest jakiś konkurs. W tym wypadku mamy konkurs na wygranie 2 egzemplarzy Ukrytego Obserwatora i jest to konkurs do 6 września, a nie sierpnia. To muszę szybko poprawić. A drugie miejsce, w którym możecie grać i coś wygrywać, jest to podstrona społeczność, gdzie co tydzień wyskakują Wam 3 książki i Wy decydujecie, jaką następną książkę zrecenzuję. No i w komentarzach, jeżeli napiszecie jakiś tam dowolny komentarz, to możecie wziąć udział w losowaniu bonu do Empiku o wartości 50 zł, który to bon jest rozlosowywany na koniec danego miesiąca. Także zachęcam, zapraszam i już nie przedłużam. Zapraszam Was do oglądania filmu. Cześć. Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moglibyście myśleć, że w ramach wtorków sponsorowanych sięgam po książkę, którą faktycznie wydawnictwo Letra mi zasponsorowało i której jestem oczywiście, co Wam wspominam na początku filmu, patronem medialnym, ale nie. Dzisiaj zobaczycie moją recenzję książki Aurora w mroku, która jest tomem pierwszym tego całego cyklu o Aurorze. Także najpierw to, a potem dopiero przejdziemy już do Ukrytego Obserwatora. Zapraszam. Czemu tak robię? Oczywiście z powodów prozaicznych, czyli chcę mieć jakby możliwie najbardziej kompleksowe spojrzenie na to, o czym ten cykl jest. Jak wiecie, sięgnąłem wcześniej do Sezonu Pająków tej samej autorki i oczywiście tam miałem również recenzję i całkiem mi się wszystko podobało. Także polecam. I oczywiście po recenzję możecie sięgnąć, będę tam gdzieś ją podlinkuję. Sięgnąłem też po książkę autobiograficzną o Janis Joplin, no ale oczywiście ona była o czymś zupełnie innym, bo książka w sieci Pająka była jakby nie prologiem, tylko poprzednią książką, prequelem, więc ona jest powiedzmy na poziomie 0 tego cyklu.
bo opowiada o losach prokuratora, który jest ojcem Aurory i oczywiście on już nie występuje w tych kolejnych książkach, w sensie w swoim ciele. No i standardowo ta recenzja będzie wyglądała w taki sposób, że najpierw opowiem wam o tym, o czym to ta książka jest, opowiem wam o tym bez spoilerów, następnie bym podrzucił wam trochę cytatów, ale tym razem nie udało mi się ich zaznaczyć. Jak zawsze przegrywam wojny z martwym czytnikiem. Następnie dam wam moją recenzję i tam ocenę od 5 do 10 najczęściej. A na końcu opowiem wam oczywiście o mojej współpracy z Markiem Malmanem, a także powiem wam, jak wygrać czy to Ukrytego Obserwatora, czy to co tydzień Bondo Empiku. Także to już wszystko. I na początku chciałbym oczywiście pozdrowić bardzo serdecznie panią Barbarę Balardi, która mimo, że jest w dalekich Włoszech, to mam przyjemność, że często udostępnia moje recenzje. Także jest mi bardzo miło. Gracias. No i co my tu mamy? Opowieść zaczyna się o tym, że nasza bohaterka jest już sierotą. Jej ojciec został zabity i matka bodajże najprawdopodobniej przez mafię, z tego co pamiętam. I oprócz tego miała swojego partnera, który równocześnie, oprócz tego był partnerem jej w policji. Ona postanowiła tam wcześniej wstąpić do policji. Znalazła sobie partnera, dostała partnera w policji, który stał się równocześnie jej partnerem życiowym i on też ginie. I z tego wszystkiego jakby trochę jej się sypie psychika, co jest oczywiście symbolicznie opowiedziane w tytule książki. No i korzystała ona z metod dość starych i niektórzy do dziś uznawają je za barbarzyńskie, czyli z elektrowstrząsów, a oprócz tego korzystała z farmakoterapii, żeby sobie poradzić z tym wszystkim i żeby jakoś tam po prostu jej psychika się odbudowała. No i równocześnie po tym wszystkim została transferowana do miejscowości we Włoszech, chyba gdzieś tam na południe, ale głowy nie dam. W każdym razie Aurora tam rusza, żeby rozpocząć pracę. No i natrafia na blokadę policyjną. Taką, wiecie, że coś się wydarzyło, więc jest blokada. I okazuje się, że natrafia od razu na jakiś tam case polegający na tym, że zaginął ojciec z dzieckiem, a matka jest zamordowana. W związku z tym pierwsze podejrzenie jest na męża, jest policyjna obława, ale ze względu na swój meltdown, mimo że to wszystko dzieje się we współczesności, no to Aurora ma dość taką łatkę histeryczki, łatkę trudnej osoby w współpracy, w związku z tym tam nie za bardzo jest godna zaufania, nie jest ciepło przyjęta w komisariacie, ma jednego tam sprzymierzeńca na nim, ale sam szef jej nie ufa, zabrania uczestnictwa w śledztwie, ona działa na własną rękę, no i równocześnie jest, przez całą książkę, powiedzmy, mierzy się z własnymi demonami. I oprócz tego ona zostawiła wszystkie leki w Turynie, skąd przyjechała, w związku z tym jakby trochę jej się sypie psychika. No i myślę, że to jest wszystko, jeśli chodzi o opis fabuły. Cytatów niestety nie mam, tak jak wam wspominałem. A jeśli chodzi o moją ocenę, no to warto wspomnieć o tym, że książka toczyła się w czasach współczesnych. Był to oczywiście taki kryminał, był to oczywiście trochę thriller.
Jest sporo nawiązań do przeszłości, więc zdecydowanie lepiej książki czytać po kolei. Są wspomnienia z dzieciństwa naszej głównej bohaterki i oczywiście większość postaci z sezonu Pająka już nie żyje, no ale sama książka może faktycznie miała pewne minusy, takie jak powiedzmy to, że od czasu do czasu człowiek się łapał za głowę, w jaką stronę poszła fabuła. No i że wydawało się, że jest to pewien spadek formy w porównaniu do sezonu Pająka, ale z drugiej strony im bardziej szło się w książkę, zwłaszcza te końcowe, pełne napięcia sceny, to powiedziałbym, że one wynagradzały i rzekłbym, że nasz klasyczny polski gigant kryminału właśnie, takiego prawniczego co prawda, czyli Mróz, to na przykład on się do pani Baraldi, okej. Zawsze z tym nazwiskiem, trochę mi się plącze język, nie umywa. W związku z tym ja myślę, że dałbym raczej taką solidną, zamiast 7 to 8, taki znak jakości, że polecam wam to. No i po prostu zachęcam was do sięgnięcia po którąś z tych książek. Z tego co wiem, Letra często robi zniżki, więc możecie je wyhaczyć tanio. Oprócz tego są na Legimi po prostu w razie czego. Także to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Do zobaczenia za tydzień z Ukrytym Obserwatorem. Cześć. I to wszystko, moi drodzy. Zachęcam was do lajkowania, subskrybowania, udostępniania, a także komentowania tego filmiku. Jeśli macie ochotę wysłuchać, o co chodzi z współpracą z Markiem Malmanem, to oczywiście poczekajcie cierpliwie. A jeśli natomiast chcielibyście wysłuchać o konkursach, to już wam opowiadam. Otóż Ukryty Obserwator jest do wygrania 2 sztuki książki u mnie do 13 września. Po prostu musicie wpisać tam komentarz z numerem i to będzie wasz los. A oprócz tego od soboty do środy co tydzień jest możliwość, że wy decydujecie, jaka następna książka się ukaże. W związku z tym możecie tam też pisać komentarze, które będą losami i możecie kumulować te losy przez te zwykle 4 tygodnie, które są w danym miesiącu. I na koniec miesiąca albo właśnie początkiem tego miesiąca losujemy bon do Empika czy Empiku. Teraz będziemy losować dosłownie 4 września, więc już za chwilę. Także to wszystko. Dzięki. Cześć. Cześć. Witam cię w najgłębszych odmętach mojej recenzji. Jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem ci o książce, następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfish, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji.
No i to w sumie tyle. Więcej powie Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję Ci, że obejrzałeś tą recenzję. Obiecuję, że po kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością. Wiadomością dotyczącą księgarenki Marfish. Tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię fantasy Król Myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka Marfish, mikrozespół do wielkich zadań, zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek. Ja także tutaj sugerując się tymi recenzjami pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na stronach księgarenki Marfish. Zapraszam gorąco. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne, te z serii filmów, które prezentuję nadal na swoim kanale w Świecie Króla Myśli, z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na strony księgarenki Marfish. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.